Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 14 dzień listopada 2023 roku. Imieniny obchodzą Wszechrat i Teodot. Za oknem mamy 3 stopnie Celsjusza, deszcz, blok BTC 816675, cena KNG 206 USDT, cena cash 275 KNG, co oznacza, że jeden cash w przeliczeniu na złotówki jest warty ponad 2000 zł, a to oznacza, że Kanga wyceniana jest na ponad 58 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 175. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Ja jestem Sławek, a przy mnie jest Łukasz. Łukasz, jak nazywamy człowieka, który czyta gazetę nad rzeką? Streamer? Rzecznik prasowy. Dobra. Łukasz, powiedz, co dzieje się w świecie Bitcoina i Ethereum. No, człowieka przez parę dni nie ma w pracy i tutaj się dzieją jakieś cuda straszne. Bitcoin w tej chwili cena niecałe 36 800. Mieliśmy w międzyczasie przebite 38. No, większość analityków, których oglądałem sobie, to mówią o tym, że klasyczna pułapka na byki. Ludzie, którzy kupowali za te 38, są teraz na sporej stracie. No sporej jak sporej, no bo to zawsze można różnie do tego podejść. No ale jeżeli się te przepowiednie okażą prawdziwe, a muszę powiedzieć, że większość analityków mówi o tym, że tak właśnie jest, to możemy spodziewać się dalszych spadków i jeżeli spadniemy poniżej 35 000, czyli 34 900, tak, 60, taka magiczna liczba jest podawana, wyliczona z rzutu kością, nie wiem, to spodziewane spadki mogą sięgać nawet 32 000 $. Z drugiej strony faktycznie bardziej takie wskaźniki częściej używane, czy takie stabilne jak RSI na przykład, to pokazują, że również rynek jest wyprzedany, no i potwierdzają tą tezę, że może spaść bardzo mocno Bitcoin. Tutaj pojawiają się u niektórych nawet takie kwoty jak 31 000. Podkreślam, że wszystkie kwoty są powyżej 30 000 $, więc no nie wiem. Oczywiście jest też taki trend, który mówi o tym, że jeżeli utrzymamy przebicie powyżej 38, czyli teraz nastąpi znowu powrót w strefę powyżej 38 000, to otwiera się ścieżka do 40 i jest to wielce prawdopodobne, ale myślę, że o tym też będziemy później rozmawiali. Z Etherem jest jeszcze ciekawiej. Aktualna cena to $2060-2070, czyli jesteśmy cały czas powyżej $2000 i tutaj analitycy raczej wskazują na to, że trend jest wzrostowy, że możemy spodziewać się wyższych kwot. Kilku odważyło się nawet prognozować wzrost do $3000, sugerując, że jedną z istotnych stref oporu jest 2200 i przebicie tej wartości może spowodować pójście dalej w kierunku $3000. Nie brakuje głosów oczywiście mówiących o spadku, ale raczej jako o pewnym zagrożeniu, a nie czymś, co nastąpi. Poniżej 2000 zejście Ethera może sugerować spadnięcie znowu w strefę około $1900, więc nerwowo na rynku, duże rozpiętości cen. No,
jak zwykle możemy powiedzieć, przyszłość pokaże, ale analitycy w tej chwili raczej są tacy zgodni, spodziewana korekta na Bitcoinie i raczej wzrosty na Etherze. Czy znamy powody, dlaczego Bitcoin tak mocno nam wystrzelił do góry? No, myślę, że jednym z kluczowych powodów jest to, że przypomnijmy, dzisiaj jest 14 listopada, 14 dzień listopada, tak, i to oznacza, że zbliżamy się do końca takiego okienka legislacyjnego, który był między 9 a 17 listopada. SEC może zatwierdzić wszystkie albo część ETF-ów. Jeżeli ich nie zatwierdzi, to następne takie okienko jest w styczniu, no i analitycy rynku ETF, i to tacy poważni analitycy rynku ETF, stawiają 90% na to, że ETF-y zostaną zatwierdzone do stycznia, czyli albo dzisiaj, znaczy albo w tym okienku, albo w następnym. Muszę powiedzieć, że to byłoby wielkie szaleństwo, jakby było teraz ogłoszone. Myślę, że cena 40 000, o której mówią analitycy, to zostanie przebita w ciągu paru godzin. No, mamy faktycznie dużą presję. Widać, że jest powód, czy jest parcie rynku do tego, żeby te ETF-y były zatwierdzone. Przypomnę, że ETF na futuresach bitcoinowych to był najszybciej rosnący rynek w historii giełdy ETF-ów. Oni osiągnęli $1 miliard jako pierwsi ze wszystkich ETF-ów, które były, $1 miliard obrotu ze wszystkich ETF-ów, jakie były otwierane, więc to było dawno temu. Tak. Natomiast widać, że w tej chwili jest bardzo mocne parcie. No, oczekiwanie. Tak. To by była wielka niespodzianka, tak możemy powiedzieć, gdyby SEC powiedział, że jednak nie. No, tutaj możemy troszeczkę podyskutować, ponieważ faktycznie pojawiają się takie informacje mówiące o tym, że jeżeli SEC powie nie, to będzie narażony na masę nowych pozwów. I to pozwów, które są, no, mają wiele różnych argumentów, wiele różnych tam uzasadnień, ale jedno dla mnie jest szczególnie proste i takie strzałem w kolano dla SEC-u. Otóż SEC do tej pory odrzucał spotowe ETF-y, mówiąc o tym, że cena Bitcoina może być manipulowana. Tak, że może ulegać manipulacji. Jednocześnie zatwierdził ETF na futuresach bitcoinowych, czyli na instrumencie pochodnym. Tam nie dochodzi do zakupu rzeczywistych bitcoinów, to jest wszystko na zasadzie kontraktów. No i teraz ktoś może powiedzieć, no jaki tu związek? No bardzo prosty. Cena ETF-a futuresowego polega na, czy jest brana na podstawie notowań, które są robione przez coś takiego, co się nazywa CME Group, to jest Chicago Mercantile Exchange i to jest firma, która przedstawia notowania Bitcoina w oparciu o rynek spotowy. Czyli jest zależność. Czyli już jest zależność i powiedzenie, że futuresy nie zależą od rynku spotowego, to jest jakieś takie bardzo pokręcone tłumaczenie. Gary Gensler nie jest teraz na pewno na fali wznoszącej. Nie wiem, czy będzie skłonny do tego, żeby tutaj walczyć dalej, bo jest już mocno pogrążony. Za jego czasów SEC przegrał największą ilość pozwów, jakie były otwarte w historii. Mówienie o tym, że instrument pochodny nie jest zależny od tego bazowego, że właśnie te ETF-y futuresowe, tak? Czy my jesteśmy w ogóle w stanie wyjaśnić, jak to jest, że pewne ETF-y zostały już dopuszczone do obrotu, a te ETF-y, które wydają się być prostsze w swojej konstrukcji, tak naprawdę stanowią tutaj tą kość całej dyskusji? No, jedynym uzasadnieniem, jakie ja słyszałem ze strony SEC-u, to było to, że obrót na rynku futuresowym nie wpływa na cenę spotową. Czyli to, że następuje obrót na futuresach bitcoinowych, nie wpływa de facto na cenę bitcoina, ale tutaj jakby kończy się argumentacja, no bo jeżeli SEC mówi, można manipulować ceną bitcoina spotowego, no to znaczy, że również można manipulować ceną
futuresa bitcoinowego. I tutaj nie rozumiem logiki, to jest bardzo Właśnie, ukryta... To jest dla bardzo mądrych ludzi. Tak. Tak. Dużo mądrzejszych niż my. Tak, no ale przypomnijmy tylko, że zgoda na tego ETF-a bitcoinowego to nie jest jakiś taki po prostu jakby kolejna nowinka, czy kolejny akapit w historii kryptowalut, tylko to będzie druga część. Dlaczego? Dlatego, że nagle się okaże, że duże instytucje, które do tej pory nie mogły inwestować w kryptowalutę, a bardzo chciały, ale nie mogły, jednocześnie dysponowały te instytucje bardzo dużą ilością kapitału, będą mogły właśnie przez te ETF-y mieć ekspozycję na bitcoina, kupować i inwestować. Niektórzy mówią, że to dobrze, niektórzy, że źle. Tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Jeszcze możemy powiedzieć o jednej rzeczy, no bo jednym z głównych graczy oczywiście jest BlackRock. Tutaj wszyscy mówią, jak BlackRock gdzieś wchodzi, to znaczy, że na pewno się uda. Tak. No i teraz możemy powiedzieć tak. BlackRock składa wniosek o ETF spotowy na Bitcoinie, rozpoznaje rynek, mija pół roku, nie dostał zatwierdzonego jeszcze tego ETF-a spotowego na Bitcoinie, a już składa wniosek o ETF na Etherze spotowym, na Ethereum. Tak. I co to znaczy? To znaczy, że ja bym to interpretował w ten sposób. Zainteresowanie jest tak duże, że otwarcie 2 naraz ETF-ów spotowych, które de facto są trochę konkurencyjne, tak? Czyli można powiedzieć, że jeden będzie wysysał kapitał z drugiego, to opłaca się BlackRockowi, oni skalkulowali sobie, to się opłaca, bo suma łączna będzie większa, bo jak będziemy mieli tylko ETF-a bitcoinowego, to ruch może być tak duży, że nie nadążymy z popytem, co zresztą na przykład działo się na rynku bitcoinowym futuresów ETF-owych, gdzie zabrakło możliwości handlu i tam dochodziło do pewnych istotnych opóźnień w możliwości realizacji zakupu. No bo właśnie, bo BlackRock, on musi mieć pokrycie w bitcoinach, tak? To nie jest tak, że on może sobie stworzyć wirtualnego bitcoina i powiedzieć, że go miał. On musi tak naprawdę mieć ekspozycję, zabezpieczenie właśnie w prawdziwych bitcoinach. Zresztą różne teorie mówią o tym, że BlackRock już od jakiegoś czasu kolekcjonuje bitcoina właśnie po to, żeby być gotowy na obsługę tego ETF-a. Tam można powiedzieć, że czy BlackRock sam to robi, to jeszcze nie wiadomo. Nie wyciekły jeszcze żadne takie potwierdzenia, że to na pewno ruszyło. Na pewno były składane wnioski do możliwości uruchomienia, zbierania kapitału na zakup tego początkowego bitcoina, natomiast wiadomo, że BlackRock nie będzie kupował na giełdzie, nie będzie kupował na rynku te bitcoiny, tylko on prawdopodobnie już kolekcjonuje, już skupuje te bitcoiny sam, po to, żeby przekazać je później do ETF-a, żeby je sprzedać do funduszu. No tutaj można powiedzieć, że te prognozy są raczej pewne. Jeszcze raz, jeżeli sprzedawca myśli o tym, chce otwierać nowy rynek, będę sprzedawał jabłka i widzi, ile ma telefonów od ludzi, chcemy kupić jabłka, mówi, kurde, ale tych jabłek wystarczy dla wszystkich, to może będę sprzedawał też gruszki. I wtedy się okazuje, że możemy starczyć, więc spodziewam się niesamowitego zainteresowania ze strony instytucji właśnie ETF-em bitcoinowym i etherowym. Tutaj wielu analityków mówi, że no właśnie, bo jak wyszedł news o tym, że BlackRock złożył wniosek o ETF spotowy, to było w listopadzie, to była wielki wzrost ceny Ethereum i niektórzy mówią, kurczę, ale o co chodzi? Przecież chyba 7 innych wielkich funduszy złożyło takie wnioski już we wrześniu. No, ale jednak to, że inne duże fundusze składają takie wnioski, to nie jest to samo, co jak składa BlackRock. Tutaj zdecydowanie BlackRock ma dużą siłę przebicia. Dobra, no to a propos ETF-ów, to myślę, że to był bardzo szeroki referat na ten temat podczas tego odcinka. Przejrzymy trochę komentarzy. Zbyszek zadał pytanie, czy planowana jest implementacja Bitcoin Lightning na Kanze? Tak, myślimy o tym, żeby Lightninga wspierać. Cały czas jeszcze
taka nasza analiza techniczna wykazuje, że tam no, nie jest to jeszcze taki stabilny protokół, szczególnie po tej ostatniej sytuacji chyba, która miała pod koniec października, gdzie jeden z deweloperów zgłosił krytyczny błąd w Lightning Network i okazało się, że niezbyt został poważnie potraktowany. On odszedł w ogóle z grupy deweloperów, więc no, tam jest kilka rzeczy, które jeszcze nie są w 100% pewne. Ja wiem, że wiele giełd już wspiera, kilka giełd, może wiele nie, ale kilka wspiera. Natomiast my na razie jeszcze mamy to w kolejce, jesteśmy czujni i patrzymy. Wydaje nam się, że jest kilka rzeczy, które warto jeszcze dorobić przed Lightningiem, kilka nowych tokenów, coinów, blockchainów dodać do Kangi i to będzie bardziej interesujące. Dobra, zmieniamy w takim razie temat. Może pójdźmy na nasze polskie małe podwórko, gdzie okazuje się, że ktoś z Naczelnego Sądu Administracyjnego, myślę, że wszyscy o tym wiedzą, ale ze względów kronikarskich musimy o tym wspomnieć. Oto ktoś wpadł tam na pomysł, żeby pożyczyć czy skorzystać z infrastruktury energetycznej, tak bym to określił. I faktycznie w Warszawie na terenie NSA znaleziono kilka koparek, żeby nie rzucały się w oczy. Były ukryte i w szybie wentylacyjnym i były ukryte w jakimś, tak wynika z opisu, nie mogę sobie tego wyobrazić, ale w jakimś kanale pod ziemią też. Osoba, która instalowała tam te koparki, zadbała o wszelkie aspekty higieny, zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa, ponieważ dostarczyła sobie swój własny internet. Były tam po prostu niezależne modemy, także wszyscy uspokajają, że faktycznie jakieś koparki znaleźliliśmy, mówią sędziowie, prokurator, policja, ale spokojnie dane jakby wrażliwe, tak naprawdę tutaj o zagrożeniu żadnym nie mówimy i chyba faktycznie tak było. No jestem ciekaw, powiedz mi Łukasz, czy w jakikolwiek sposób oni mogą teraz dojść, służby do tego, na przykład na jaki portfel było kopane? Teoretycznie oczywiście, że tak. Teoria mówi, że oczywiście mogą dojść, mogą zobaczyć, na kogo karty SIM były kupione, tak, mogą dojść do właściciela tego. No właśnie, to jest ta rzecz, że jeżeli był tam modem taki niezależny, to znaczy, że było ciągnięte z takiego internetu komórkowego. Tak, więc no, tutaj jest takie potencjalne miejsce zahaczenia. Oczywiście pewnie się okaże, że to jest jakiś słup, który nie wiem, naprawdę nic nie wie. Wiemy o tym, że z jakiegoś powodu tam się pojawił taki wątek, który jakby mówi się o nim, ale on nie jest skomentowany, że firma, która zajmowała się konserwacją techniczną budynku, jakiś czas temu wypowiedziano jej umowę. I chyba pracownik nowej firmy po prostu przechadzając się gdzieś tam zobaczył, że jest coś nie tak. Tak, że coś szumi, że jest bardzo ciepło. No tak czy inaczej, jeżeli zrobi to któryś z naszych tutaj polskich sędziów, to wiadomo, że to nie jest w porządku do końca, ale traktuję to jako dobrą monetę, no bo to zbliża jakby naszą przestrzeń legislacyjną, prawną, sądową właśnie do tego wspaniałego świata kryptowalut. No tak. Dobra. Łukasz, wielki zamach w poprzednim tygodniu, giełda Poloniex. No właśnie. Co się działo? Przyznaję, że jest to temat, który pewnie zgłębiłeś lepiej niż ja. Doszło do kradzieży środków z Hotwalleta. Najpierw było 40 milionów mowa, potem 60. No, ponad 100 milionów. Justin Sun, który jest właścicielem giełdy, powiedział, że udało się część środków zabezpieczyć. Znowuż w tych materiałach, które ja znalazłem, nie jest napisane jaką część i czy to nie był taki komunikat uspokajający. I również użył takiego zdania w jednym z tweetów, że nie powinno to zaburzyć operacyjnego działania giełdy. Zwracam uwagę na słowo nie powinno. Myślę sobie, że inaczej powinien to sformułować, ale no właśnie, doszło do kradzieży bardzo dużej ilości środków. Do niedawna, to znaczy nie wiem jaki jest stan teraz, może napiszcie w komentarzach, środków nie można było z tej giełdy wypłacić. To jest jedna z takich najbardziej legendarnych giełd. No nie? Swego czasu lider rynku, można powiedzieć, że w 2017-2016 roku to była giełda, która wydawała się nie do pokonania. Główna giełda na świecie. Czy to była ta giełda, która wprowadziła limit rejestracji dzienny w 2017 roku? Tak, jak jedna z tych giełd, bo kilka giełd wprowadziło, właśnie Poloniex również. Nie można było zakładać kont, więc
no było interesująco. No to wynikało oczywiście z tego, że ta giełda była pisana w taki dosyć amatorski tak. sposób. To jeden ze studentów Tak. zaczął pisać tą giełdę i no, tam nastąpiła pewna fuzja, została przyjęta przez jakiegoś inwestora, potem pojawił się Justin Sun, więc sądzę, że w tej chwili ta giełda nie jest już tą samą giełdą, która była też 7 lat temu, natomiast na pewno możemy mówić, że ta kradzież podkreśla znowu ten element, jak ważne jest to, żeby po pierwsze trzymać środki jednak na portfelach zewnętrznych. Tak. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, jak bardzo istotne są elementy bezpieczeństwa samej giełdy. Nie można tego lekceważyć. Tak, i znaczy jest jeszcze jeden wątek, który mnie jakby szczególnie to interesuje. Lazarus. Czy kojarzysz takie słowo? Albo taką nazwę? To jest pseudonim, czy oficjalna nazwa grupy terrorystycznej z Korei Północnej. Okej, już sobie przypominam. Tak, i jakby jest bardzo silne podejrzenie, że właśnie to ta grupa dokonała tej kradzieży. Po pierwsze weszli w posiadanie klucza prywatnego. To samo to jest w ogóle ciekawe, jak mogli wejść w jego posiadanie. Jakby nie ma jakby takiego 100% potwierdzenia, ale okazuje się, że te kradzieże, które oni dokonali wcześniej, one charakteryzują się pewnym schematem i ten schemat był powtórzony również tutaj. Nie znam szczegółów, powtarzam teksty, które przeczytałem gdzieś tam w materiałach publicystycznych. Natomiast fakt jest taki, że Korea Północna bogaci się w tej chwili bardzo mocno właśnie na kradzieżach kryptowalutowych i to niestety jest bardzo silny argument w ustach urzędników, którzy będą chcieli za wszelką cenę uregulować i nas, w ogóle Europę i wszystkie kontynenty, jeżeli chodzi o kryptowaluty, bo ten argument jest jednak bardzo medialny, że jeżeli nie ograniczymy wolności, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to pozwalamy dozbrajać się atomowo Korei Północnej. No, oczywiście wydaje mi się, że skala jest cały czas nieduża, że dużo większe mamy, czy gorsze są sytuacje związane na klasycznym rynku i te wszelkiego rodzaju łańcuszkowe sprzedaże, łańcuszkowe transakcje handlowe, które przykrywają rzeczywistego producenta, tam dochodzi do bardzo dużych nadużyć. No i generalnie faktycznie PR-owo to może nie jest najlepsza sytuacja, ale powiedziałbym, że to znowu nie powinno znacząco wpłynąć. Pamiętajmy, że na sam rynek kryptowalut jeszcze raz o wiele łatwiej jest w tej chwili kupić coś nielegalnego płacąc dolarami niż krypto. Tak. I to wcale nie oznacza, że pojawiają się głosy, że należy zdelegalizować dolara. No, tak, zgadza się. Chociaż jak starszy nam czasu, to też będę chciał Ci przedstawić statystyki przygotowane przez jeden z angielskich banków a propos skamów kryptowalutowych, ale powiedz może, co ty, jakiego ty masz newsa tak, teraz? Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jednym z istotnych newsów jest to, że Tether w ostatnim tygodniu dodrukował 4 miliardy dolarów. To jest 18% wszystkich wydrukowanych USDT, no bo tu możemy mówić o drukowaniu czy o mintowaniu w całym roku 2023. Także dosyć silny wzrost. Widać, że pieniądz wchodzi na rynek, no bo jeżeli jest dodrukowywany, czyli tworzony nowy USDT, to znaczy, że ktoś kupił USDT bezpośrednio od emitenta. Zakładasz ten wariant pozytywny. Tak, zakładam oczywiście ten wariant pozytywny, no i to oznacza, że na rynek wchodzą nowe pieniądze, których do tej pory nie było, więc mamy, możemy powiedzieć, te 4 miliardy dolarów na coś pójdą. One wejdą w rynek, zostaną dokonane jakieś zakupy i to na pewno nie pozostanie bez wpływu na cenę bitcoina. Masz wiedzę na jakim łańcuchu pojawiła się największa ilość tetherów? Nie mam tej informacji. Okay. No, jest bardzo prawdopodobne, że oczywiście był Tron i Ethereum, ale no nie. No, ale to jest bardzo ważny wskaźnik, tym bardziej, że jakby potwierdza się cały czas ten trend, że bitcoiny uciekają z giełd, jest utrzymywany. To znaczy mamy w tej chwili największą
ilość bitcoinów trzymanych na portfelach długodystansowych. Kiedy mówię o portfelu długodystansowym, to takim, z którego nie było wypłaty przynajmniej rok albo i dłużej. I jakby widać, że na tych portfelach gromadzi się w tej chwili bardzo, bardzo dużo bitcoinów, co oczywiście interpretowane jest w ten sposób, że jakby nie ma zamiaru pozbywania się ich i to też oznacza, że bardzo łatwo wpłynąć na cenę bitcoina. Tak, oczywiście. Widzimy najniższe poziomy zasobów na hot i cold walletach największych giełd. Widzimy, że ubywa prawdziwego bitcoina na giełdzie, a to oznacza, że ta głębokość rynku się dramatycznie zmniejsza. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost ceny bitcoina, no to się może okazać, że ten spadek nie jest aż taki dramatyczny, ale jest. Cały czas mamy coraz mniej tych bitcoinów. No jeżeli teraz ktoś będzie chciał przyjść i kupić, nie wiem, 1000 bitcoinów, no to się może okazać, że oczywiście hipotetyczny ktoś, bo to tak naprawdę nie jest ktoś, tylko to może być na przykład 10 000 osób, które chce kupić po 0,1 bitcoina na giełdzie i nagle okazuje się, że skupienie 1000 bitcoinów na giełdzie powoduje dosyć znaczący wzrost ceny. No ale i teraz, czy myślisz, że te 4 miliardy dolarów, które w tej chwili pojawiły się nowych w postaci USDT, czy na przykład mogą być to środki przygotowane pod inwestycje wielkich instytucji, kiedy ETF-y wystartują? Wracam do tematu z początku naszej audycji, ale być może o to chodzi. No bo koniec końców wiadomo, że te instytucje nie będą kupowały bezpośrednio za USDT, będą wykorzystywały te, chciałem powiedzieć, prawdziwe albo normalne dolary, no, takiego określenia użyję, ale ostatecznie to właśnie zwiększa. Tak jak powiedziałeś, jest to impuls podażowy, jeżeli chodzi o stablecoiny. One będą potrzebne do tego, żeby jakby ten obrót zwiększyć. No, na pewno... Kto wie, może właśnie ktoś z Tethera coś wie. Słuchaj, bardzo, bardzo możliwe. Mamy tutaj na pewno informację taką, wzrosła ilość dolarów teterowych na rynku. One na pewno nie zostały kupione po to, żeby trzymać USDT, a na pewno nie w znaczącej części. Myślę, że większa część tego została kupiona po to, żeby dokonać transakcji, czy to arbitrażu, czy jakichś takich normalnych transakcji zakupowych na giełdzie. No i możemy być przekonani o tym, że nie pozostanie to bez wpływu na cenę. Pytanie od Mariusza. Cześć, powiedzcie proszę, czy macie w planach uruchomienie swobodnego handlu akcji udziałowych? Zaznaczam, że to jest niewłaściwe określenie, Kangi, szczególnie gdy hossa się rozkręci. Mówię, że to jest niewłaściwe określenie, Mariusz, bo pamiętaj, że otaczamy się wśród wielu różnych prawników i sił, które nie do końca rozumieją, o co chodzi, ale zakładam, że mówisz o tokenie Cash. Ja tylko przypomnę, że 12 dnia grudnia zamierzamy ujawnić, przedstawić tokenomię naszego tokena KNG 2.0 i ta tokenomia, czy jakby to przedstawienie, to będzie coś znacznie większego niż sama dyskusja czy zmiany w tokenie. Również pewne otoczenie zostanie ujawnione, które zamierzamy zmienić i token Cash będzie uwzględniony właśnie w tym planie. Jest w tym planie, będzie więcej informacji. 12 grudnia na pewno powiemy na te najistotniejsze bullet pointy, a szczegóły będziemy dopowiadać w kolejnych dniach. Jeszcze jedno pytanie. Ile miesięcznie kosztuje utrzymanie Kangi? To jest takie pytanie, powiedziałbym, dość intymne. Takie jakbym... jakby nie trudno się domyśleć, że na pewno nie są to małe pieniądze, ale dajemy radę i taką odpowiedź chyba tylko możemy udzielić. I jeszcze pytanie od Darii Soko. Cześć, kiedy Polygon na Kanga i co z zamianą Matika? No, wracamy do tematu nowego tokena Poly. Ten token Poly wkrótce... Pol. Ale on chyba już się pojawił. Albo zdradziłem właśnie jakiegoś newsa. Nie, no właśnie, bo tak miałem. Po pierwsze, w tym tygodniu będzie można już wpłacać i wypłacać. Tak, będą depozyty i możliwość wypłaty. Na razie startujemy z tą opcją, że można ten jakby token wpłacać i trzymać u nas. No i przygotowujemy się do tego, żeby uruchomić faktycznie rynek, natomiast przygotowania tutaj trwają. Tak? Ważne jest to, że taki rynek, jak go uruchomimy, on musi być płynny i musimy o to zadbać. Natomiast Polygon, tutaj trzeba jasno powiedzieć, jest na kandze właściwie od zarania Polygonu. Od samego początku byliśmy drugą giełdą na świecie, która dodała Polygon. Drugą
tylko dlatego, że byliśmy kilka dni później niż pierwsza giełda. No, można powiedzieć, że Polygon jest nam bardzo, bardzo bliski. Widzimy duże zaangażowanie społeczności. Podoba nam się to, jak ten projekt się rozwija, podobnie jak na przykład Algorand. Tak. Ale Sławku, widzę tutaj jedno ciekawe pytanie do ciebie. Tutaj Andy Crown pyta się, jak przyjdę do was z portfelem sprzętowym i gotówką, to dostanę BTC na ten portfel, czy potrzebuję jakieś konto, jak to działa? No, operacja gotówkowa w naszych kantorach albo przy współpracy z lokalsami polega na tym, że po pierwsze jej cechą jest to, że ona trwa krócej niż 60 sekund. To jest wybitnie ważna rzecz. Nie czekamy na żadne potwierdzenie i tak dalej, bo korzystamy z naszej bardzo fajnej aplikacji, która nazywa się Kanga Wallet. To jest portfel kastodialny, tak zwany, który umożliwia właśnie przeprowadzenie tej operacji tak bardzo, bardzo szybko. I uwaga, jak tylko zrobisz tę operację, to możesz od razu ze swojego portfela Kangi wysłać środki na swój portfel sprzętowy. Możesz to zrobić w obecności lokalsa albo kantorowca i będziesz miał operację przeprowadzoną tak, jak właśnie chciałeś. Ja podkreślam oczywiście to, że sama operacja wymiany gotówki na krypto nie jest przeprowadzana przez Kangę jako firmę, ponieważ my się tym nie zajmujemy, ale mamy naszą największą na świecie sieć kantorów i punktów, gdzie właśnie możesz coś takiego dokonać, wykorzystując Kanga Wallet. Tych punktów jest już tak dużo, że ciężko mi powiedzieć jaka liczba, ale mówimy tutaj o setkach punktów na całym świecie. Czekamy na Australię i Antarktydę. Ja wam w ogóle, my już od dawna mówiliśmy, że chcemy znaleźć jakiegoś naukowca, który siedzi na Antarktydzie, żeby został naszym lokalsem, ale teraz mam inny pomysł, Łukasz. Bardzo mi na tym zależy. Chciałbym, żebyśmy polecieli na Antarktydę i żebyśmy zrobili pierwszą na świecie transakcję kryptowalutową. Na Antarktydzie. Na Antarktydzie. Chciałbym, żeby to była po pierwsze pierwszy transfer kryptowalutowy przeprowadzony, po drugie pierwszy transfer wewnętrzny na Kandze i pierwsza transakcja gotówkowa. Słuchaj, 3 operacje musimy zrobić, tylko jak na tą Antarktydę się dostać? Mam pewien pomysł, strzelam, ale proszę, żeby nikt tutaj do mnie nie brał, że tak może być. Po prostu taki pomysł. Może zrobimy konkurs i znajdziemy kogoś, kto pojedzie z tobą na Antarktydę. Nie, no razem i musimy zrobić to razem. Myślę, że to jest nasz obowiązek. Dobra, pytanie dalej od Bor i Cool. Będzie może wprowadzony staking na Arbitrum? No, stakingi to jest coś, co rozgrzewa w tej chwili naszych użytkowników. Stakingi są niesamowicie popularne. Na Kandze po ostatniej metamorfozie dostajemy bardzo dużo pozytywnych informacji. No, ja powiem tak, głosy, które dostaliśmy na przykład ze społeczności z Azji Południowo-Wschodniej, które mówią o tym, że Kanga staje się liderem właśnie w tych rozwiązaniach, bardzo nas cieszą. Który staking u nas jest najpopularniejszy, czy wiesz? No właśnie nie wiem. No, tak. Bo to jest, jeszcze zanim odpowiesz na to pytanie, które sam zadałeś, no to powiedzmy, dlaczego w pewnym momencie postawiliśmy na Kandze na tą przestrzeń stakingową, bo w ogóle jeżeli ktoś tego nie wie, to zapraszam na podstronę, czy taki moduł właśnie stakingu, gdzie okaże się, że tych stakingów jest bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju. Różnego rodzaju, nie tylko pod kątem stakeowanej kryptowaluty, ale również z powodu tego, skąd się biorą zyski, bo tutaj czy nagrody. Trzeba powiedzieć, że to też jest bardzo kluczowe. My tutaj nie prowadzimy jakiejś działalności, my tylko po prostu ułatwiamy innym dostęp do różnych narzędzi, które funkcjonują w blockchainie i staramy się to zrobić w maksymalnie wygodny i bezpieczny sposób, no ale jakby te środki nie biorą się znikąd, tak? To nie jest tak, że my tutaj wyczarowujemy jakieś nagrody, one biorą się po prostu z bardzo wielu różnych sytuacji, na przykład takich, że niektórzy ludzie potrzebują środków do grania na dźwigni i w takiej sytuacji pożyczają z puli płynnościowej zapewnionej przez osoby stejkujące, albo tak jak mamy na przykład w przypadku Ethereum, po prostu zapewniamy bezpośrednie
stejkowanie tokenów na sieci Ethereum. I Minimalna ilość, którą trzeba mieć, jeżeli chce bezpośrednio... normalnie to 32 Ethereum. Tak, nie każdy ma 32 Ethery, a u nas w naszym module stakingowym można po prostu stejkować tyle Etherów, ile się ma. Tak. I to oznacza, że każdy tak naprawdę może korzystać z tych możliwości. I teraz powiedziałam o stakingu, żebyśmy dali jedną rzecz. Jest taka strategia, która mówi o tym, że w czasie Bessy, wiadomo, że nie sprzedajemy naszych tokenów, jeżeli nie sprzedaliśmy w odpowiednim momencie, No właśnie. tylko wrzucamy je właśnie na staking, Tak, żeby one... masz pasywny wzrost ilości tych tokenów. Tutaj to jest najlepsza metoda na Bessę. Niektórzy mówią, że Bessa się już pomału kończy, ale to wcale nie znaczy, że stakingi nie są dalej atrakcyjne, bo pamiętajmy, ci wszyscy, którzy kupują kryptowaluty nie po to, żeby sprzedać za godzinę albo za dzień, tylko kupują z dłuższą perspektywą, nawet jeżeli to jest kilkumiesięczna perspektywa, no to trzymanie tych środków na portfelu nic nam nie da, a zestejkowanie tych środków zawsze zwiększy nam, nawet to drobinę, ale zwiększy nam pulę tych tokenów. Tak. No i teraz właśnie powiedz, jaki staking to jest taki inside news? Jaki staking jest najbardziej popularny? Dam tutaj chwilę naszym widzom do tego, żeby napisali, jaki staking według nich, jakiej waluty, wystarczy o walutę, jest najbardziej popularny, który ma największą ilość stejkujących. Od razu powiem, nie bierzemy tu pod uwagę tokena KNG, więc mówimy tylko o pozostałych. To właśnie ktoś napisał KNG. Tak, ale mówimy o pozostałych nie-KNG-owych. No i ciekawe, czy ktoś zgadnie i poda dobrą odpowiedź. Ja muszę powiedzieć, że byłem trochę zaskoczony. Faktycznie tych stakingów u nas na giełdzie jest szalenie dużo, od takich bardzo niszowych, które mają bardzo niszowe tokeny, ale za to oferują bardzo wysokie nagrody, po takie, które są powszechnie znane, właśnie jak choćby Ethereum czy Omega Złotówka, gdzie te nagrody może nie są tak wysokie, ale mówimy o bardzo takim stabilnym i pewnym działaniu. No i muszę powiedzieć, że już się pojawiła właściwa odpowiedź. Tutaj gratuluję. Ale jest jeszcze jedna rzecz. No dobra. No powiedz, dajmy szansę, czy ktoś zgadnie. No już. Dobra, no powiedz. Tak, no tutaj... A ja później jeszcze dam pewnie jakiś disclaimer. No. Tak, Grzegorz Smolak chyba pierwszy napisał o Matiku. Gratulujemy, Grzegorzu. Tak, Matik jest najpopularniejszym, jeśli chodzi o liczbę kont stakingiem na Kanze. Bardzo się cieszymy, lubimy tą sieć, lubimy ten blockchain i kibicujemy im bardzo. Tak, a ja, bo właśnie wspomnieliśmy o KNG, ale też bardzo ważnym stakingiem, takim, gdzie faktycznie dzieje się dużo operacji, jest Omega Złotówkowy. Tak. A wykluczyliśmy te nie tylko KNG, ale płynnościowe, tak zwane stakingi, ale faktycznie Matic to jest bardzo ciekawe, także nasza relacja z Maticiem czy z Polygonem jakoś tam zacieśnia. Zresztą mamy takie plany, na razie tylko powiedzmy, jakie mamy plany, żeby uruchamiać na przykład na jednym tokenie kilka stakingów. Jeden taki, który będzie dawał większą nagrodę, ale będzie miał powiedzmy limit wpłat, a drugi taki, który będzie nieograniczony, ale będzie dawał mniejszą nagrodę. Tak, no tam parametrów takiego stakingu jest zawsze wiele. Pamiętajmy, że czasami tutaj gdzieś się pojawił taki komentarz, że jest bardzo długi okres wypłaty ze stakingu. Z niektórych stakingów jest bardzo szybki, jeden dzień, z innych jest dłuższy, nawet kilka tygodni, ale to często nie wynika z naszych tutaj jakichś ograniczeń, czy z naszego działania, tylko po prostu jest to związane z technicznymi możliwościami realizacji tego typu wypłat. Staramy się zawsze dać lepsze warunki, niż te warunki mogą być tak bezpośrednio otrzymane przez zwykłą osobę. Pamiętajcie, że jako giełda mamy jednak dostęp do trochę innych rynków, czy trochę innych rozwiązań i staramy się je udostępniać naszym użytkownikom. Tak jest. Chciałbym teraz udostępnić jeden ekran. Łukasz, wiesz, co to jest za strona? To jest taki CoinMarketCap, tylko uwzględniający wszelkie asety, nie tylko kryptowalutowe. Companies Market Cap, tak to się nazywa. I pokazuje to, ponieważ okazuje się, że
ostatnio Bitcoin osiągnął pewną bardzo ważną pozycję. Prześcignął jedną firmę. Jak myślisz, którą? Jeżeli chodzi o kapitalizację. Nie mam pojęcia. No, tak, w sensie to tak, bo nie dałem żadnych wskazówek, no nie? Przegonił Teslę. Tak naprawdę, tak sobie myślę, jesteśmy w tej chwili na 11 miejscu, to jest po aktualnej cenie, no ale gonimy do góry. Przyznaję, że jedna rzecz mi tutaj zaskoczyło, że Nvidia ma taką kapitalizację. No, to jest potężny jednak gracz. Nie? Tak, ale dla mnie było to zaskakujące. No, ale myślę sobie, że kolejną lampkę szampana otworzymy wtedy, kiedy, no właśnie, kiedy na przykład dogonimy srebro. Bo to jestem w stanie to sobie wyobrazić, to tak naprawdę by oznaczało, że Bitcoin musi być 2 razy więcej, czy prawie 2 razy więcej warty niż teraz. W czasie hossy pewnie będzie i 8 razy więcej warty, to nie jest prawda inwestycyjna, także będziemy sobie tutaj zaglądać. I to taka ciekawostka i chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz z naszej strony. Uwaga, zmieniam w tej chwili ekran, widać naszą stronę. Moi drodzy, pojawiła się nowa zakładka, nowa stara zakładka. Jak klikniemy na shop, przejdziemy dalej, no to naszym oczom ukazuje się nowy, świeży serwis, który nazywa się Kanga Shop i tutaj na przykład widać, że można kupić z bardzo dużym rabatem bilety na pewną konferencję, na której Kanga nie tylko się pojawi, ale będzie tam głównym graczem. Tak? Pewnie wiecie o tym, że na początku grudnia wybieramy się do Berlina, wszystkich zapraszamy, zamierzamy tam pokazać, kto będzie grał pierwsze skrzypce w Europie podczas zbliżającej się hossy. Tak, zapraszamy wszystkich. Zwracam uwagę, że ilość biletów pewnie jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. Faktycznie udało nam się wypracować z organizatorem dobrą cenę. My pokrywamy, czy powiedzmy bierzemy na swoje barki to, żeby ta cena była bardziej atrakcyjna niż tak bezpośrednio kupowana. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z platformy Kanga Shop, również dlatego, że na Kanga Shop możemy płacić bezpośrednio Kanga Payem. Tak jest, czyli naszym rozwiązaniem umożliwiającym płatność w kryptowalutach. Swoją drogą, jeżeli znacie kogokolwiek, kto prowadzi jakikolwiek biznes, to dajcie nam znać, bardzo chętnie udostępnimy mu właśnie takie narzędzie. Bo pizzę już można kupować. W Trójmieście, tak. Teraz przejęliśmy taką strategię, że Trójmiasto, wszystkie pizzerie, wszyscy barberzy mają mieć możliwość zapłaty w kryptowalutach. Idziemy tutaj w tym modelu, w którym poszedł kiedyś Groupon. Nie wiem, czy wiesz, że pamiętasz jeszcze taki serwis Groupon? On ciągle istnieje, ale on miał, Groupon, mówi się o największym błędzie Groupona, bo w pewnym momencie Google przyszedł do Groupona i powiedział, kupimy was. I dali tam jakieś kwoty w miliardach, ale ci właściciele Groupona stwierdzili, nie dla psa kiełbasa, za małą cenę daliście i od tamtej pory ich wycena spadła bardzo mocno, drastycznie w dół. Tak czy inaczej, jest to serwis, który odniósł na pewno duży sukces i zapisał się w anałach historii jakby serwisów internetowych. I oni zaczęli działać na tej zasadzie, że na początku kolekcjonowali tylko partnerów z jakiejś części Chicago, z jakiejś dzielnicy Chicago. Później, jak już zobaczyli, że tam odnieśli sukces, poszli na całe Chicago, później Illinois, parę innych stanów, a dopiero później cały świat. Jeżeli chodzi o właśnie Kanga Paya, to my nie do końca idziemy tą ścieżką, bo staramy się go wdrożyć wszędzie, gdzie się da, ale faktycznie mamy w tej chwili handlowców, którzy szczególnie działają tutaj na terenie Trójmiasta, czyli tam, gdzie bije nasze serce. Jak myślisz, dlaczego wybraliśmy pizzerię i barberów? No dla mnie pizzeria to jest kluczowy zakup za 10 000 bitcoinów, tak, pizzy i wydaje mi się, że teraz możemy zapłacić znacznie mniej za tę pizzę. Tak. Ważne jest to, że możemy zapłacić szybko, wygodnie i praktycznie natychmiastowo, tak, to jest zapłata bezpośrednio z portfela Kanga Wallet. Transakcja jest prosta. Zachęcamy tych wszystkich do tego, którzy są z Trójmiasta, żeby poszli i spróbowali zapłacić, zobaczyli jak to wygląda.
to naprawdę nie jest trudne. Na tych, którzy mają pizzerię albo są barberami, bo jeszcze powiedz, dlaczego barberzy? No bo okazuje się, że jest taka statystyka, która mówi, jak wygląda największa demograficzna frakcja posiadaczy kryptowalut. Jest to mężczyzna z dużego miasta pomiędzy 25 i 45 rokiem życia. No więc jakby patrzeć, kto chodzi, powiedziałem największa frakcja, no bo przecież jest wiele innych frakcji, które też działają, ale tak faktycznie takie są statystyki, no więc no w pierwszej kolejności uderzamy tam, a nie na przykład do kwiaciarni. Chociaż popełniłem błąd, bo przecież mężczyźni kupują kwiaty. No tak, ale oczywiście możemy tutaj od razu powiedzieć, że Kanga Pay nadaje się do każdego sklepu, zarówno internetowego, jak i takiego stacjonarnego. Może być używany przez stację benzynową równie dobrze jak przez właśnie pizzerię, kwiaciarnię, czy na przykład zwykły sklep spożywczy. Na pewno jest to ciekawa opcja. A jeszcze ciekawiej to wygląda w przypadku sklepów internetowych. Tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo prosta integracja. Co ważne, mamy opracowaną pełną sprawę legislacyjną, żeby tutaj nie było problemu i podejrzeń. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś haczyka, nie poruszamy się w jakichś oparach szarej przestrzeni. To wszystko jest w pełni legalne, z odpowiednimi dokumentami, papierami. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jak rozliczać te zakupy, jak prowadzić księgowość. Pomagamy tutaj w całym procesie. Ja mam jedno pytanko, chciałbym Tobie, Sławku, zadać. Darek WMG ponawia pytanie, kiedy wejdziemy na Szkocję, Irlandię z kantorami i lokalsami? Właśnie chciałem tutaj udzielić odpowiedzi. Jeżeli chodzi o kantory, no to musimy czekać na moment, aż dostaniemy tam licencję. Natomiast lokalsi działają na tych terenach, co prawda nie Szkocji i nie w Irlandii, ale mam wiedzę o tym, że w tym miesiącu odbędą się dwa webinary, takie właśnie dedykowane dla lokalsów z całej Europy. No i mam nadzieję, że znajdzie się jakiś lokals albo ze Szkocji, albo z Irlandii. Więc Darek, jeżeli sam chciałbyś zostać takim lokalsem, albo znasz kogoś, kto chciałby zostać, to po prostu daj nam znać, zaprosimy Cię na ten webinar i będziesz mógł się, jakby przedstawimy wiedzę, co zrobić, żeby być częścią tutaj naszej sieci. Pamiętajcie również o drugiej siostrzanej usłudze, to też jest, myślę, że warto o tym wspomnieć, że mówię o peer-to-peer. Peer-to-peer, 2 ostatnie tygodnie, jeżeli chodzi o obrót peer-to-peer na Kandze, był rekordowy. Tak, no wzrosty niesamowite. Tak. I jakby to, co ciekawe, peer-to-peer to jest zupełnie tak naprawdę inny rodzaj transakcji, no bo w transakcji peer-to-peer mamy do czynienia z przelewem bankowym, gdzie jedna osoba prywatna przelewa drugiej osobie prywatnej. Jest tam też weryfikacja, a jednak jest pewna grupa użytkowników, która lubi z tego korzystać. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak naprawdę natychmiastowy on-ramping i off-ramping z Kangi. Tak. Niedziela 23:59, mam na swoim koncie, nie wiem, 25 000 megazłotówek i muszę je w tej chwili po prostu na gwałt wypłacić. Gdzie to zabrzmiało, że na gwałt, że muszę je po prostu wypłacić. No to właśnie albo czekam do rana, kiedy GoCash mi zleci tą wypłatę, albo po prostu korzystam z peer-to-peer, więc tym również warto się zainteresować. Sławku, zanim powiesz dalej, mamy jedną ważną informację. Otóż taki apel do wszystkich tych, którzy teraz nas oglądacie, czy na żywo, czy później. Pamiętajcie, ten kanał jest poświęcony informacjom o kryptowalutach, o tym, co się dzieje na rynku, ale naszym głównym zadaniem jest właśnie szerzenie wiedzy, więc jeżeli uważacie, że to, co teraz oglądacie, jest ciekawe, a skoro jesteście z nami, to chyba tak, to kliknijcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj i dzwoneczek, nasz dział marketingu będzie przeogromnie zachwycony. Zachęcamy do tego, żeby też szerować ten materiał do swoich znajomych, żebyśmy później nie mogli świecić oczami, jak ktoś powie, wiedziałeś, że można zarobić, wiedziałeś, że istnieją kryptowaluty i nie podzieliłeś się tą wiedzą, wyślijcie do swoich znajomych. To jest dobry, myślę, sposób na to, żeby podzielić się pewną nową rzeczą z innymi. Tutaj też pojawiło się pytanie o kryptiony albo kryptiony. Kryptiony, wiem, że tak mówili złożyciele.
to jest serwis podatkowy, z którym jesteśmy zintegrowani. Faktycznie nasza wiedza jest taka, że doszło tam do pewnych zawirowań, natomiast mieliśmy taką informację, że serwis stanie na nogi. Teraz dostałem jeszcze taką informację, że cały czas są problemy z tym związane, więc no, to jest zewnętrzna firma. My jesteśmy z nią zintegrowani, nie możemy za nią odpowiadać. Na pewno też czytam taką właśnie informację teraz na naszym wewnętrznym komunikatorze, że gdyby okazało się, że Kryption nie wstanie, no to wszyscy nasi użytkownicy będą mogli sobie pobrać dane potrzebne do rozliczenia podatkowego. Nie będzie to w żadnej mierze utrudnione. I jeszcze jedna rzecz, Łukasz, czy jest znany już pomysł na to albo strategia, według której będzie można zamieniać Matiki na pole, czyli na nowy token Poligonu. No, zgodnie z naszą wiedzą czekamy, patrzymy na rynek, jak to będzie wyglądało i będziemy na bieżąco dawać znać. Tak, tutaj Dari się pytał o to. Dari czy Daria? Nie pamiętam, ale tak, czekamy po prostu na oficjalne komunikaty ze strony Poligona, jak będzie wyglądała wymiana i u nas na pewno będziemy przeprowadzali zgodnie z tymi zasadami. Tutaj jeszcze Bas zadał pytanie, kiedy peer-to-peer dla posiadaczy holenderskiego konta bankowego. Napisz do nas, w jakim banku masz konto. To też jest dla nas ważne. Skontaktuj się z nami i no, bardzo chętnie wesprzemy tutaj ten temat. Ryszard, który wszedł o 10:20, zadał pytanie, czy się spóźnił. Chyba tak. I tutaj ale jeszcze dasz radę. Tak. I tutaj jeszcze pytanie od token Aralog. Sławku, ja planuję otworzyć sklep internetowy z płatnościami w krypto. Napisz, w jaki sposób odbywa się płatność, dla takiego normalnego Kowalskiego, co trzeba mieć portfel krypto, u was konto. No, może to wyjaśnić. Tak, a ja przygotuję odpowiedź, kto wygrał w konkursie, bo ktoś wygrał. O właśnie, bo jest konkurs, o tym zaraz będziemy mówili. Nieustający konkurs na najlepszych analityków technicznych i nie tylko, ale tutaj wracając do odpowiedzi, generalnie zasada jest taka, że KangaPay opiera się o portfel na Kandze, więc jeżeli ktoś chce kupić albo zapłacić czymś przy pomocy KangaPaya, musi mieć środki zgromadzone na Kanga Wallet i wtedy, mając te środki na Kanga Wallet, może dokonać natychmiastowej transakcji zapłaty. Ważne, mogę zapłacić no nie każdą walutą, którą mam, ale bardzo dużą ilością tych dużych, znanych walut, więc na przykład jeżeli mam bitcoina, a rachunek jest w złotówkach, jak najbardziej mogę zapłacić, po prostu system wyliczy, jaką część bitcoina trzeba wymienić na złotówki i taką część tego bitcoina nam zabierze z konta, a sklep nawet nie będzie wiedział, że płaciło się bitcoinem, tylko otrzymuje omega złotówki od razu na swoje konto. To jest transakcja natychmiastowa, tutaj nie ma żadnego jakiegoś istotnego opóźnienia. No właściwie nie ma opóźnienia, no nie? Cała transakcja trwa tak długo jak w kantorze, czyli tam kilkanaście do kilkudziesięciu sekund, 6 cyfr i tyle. Dobra, no to mamy zwycięzcę tutaj. Ja przypomnę, o co chodzi z konkursem, bo to jest, myślę, też ważne dla tych wszystkich, którzy są tutaj z nami po raz pierwszy. Otóż uważamy, że analiza techniczna i w ogóle predykcja ceny bitcoina jest zadaniem szalenie trudnym, więc jeżeli ktoś potrafi coś takiego zrobić, to powinno być miejsce, gdzie może się tym pochwalić, pokazać światu, że ma odpowiednią wiedzę i zachęcamy Was do tego, żebyście właśnie pokazywali, jak według Waszych wyliczeń będzie kształtowała się cena bitcoina na rynku do USDT, i podzielili się tym z nami. Bitcoin do USDT o godzinie 9 rano we wtorek, to jest ten cel, który sobie wyznaczamy za tydzień, ile ten Bitcoin będzie kosztował. Napiszcie, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, w komentarzu podajcie hashtag kwadrans z Kangą 176 i potem cenę w dolarach, bez centów, w dolarach, jaką Wy uważacie, że będzie. Osoba, która będzie najbliżej rzeczywistej ceny, czyli okaże się po prostu najlepszym analitykiem, najlepszym prognostykiem ceny, czy wróżbitą, mam nadzieję, że nie, tutaj raczej chodzi o tych, którzy mają po prostu wiedzę, dostanie nagrodę, dostanie tyle tokenów KNG, ile dostanie nagrodę w tokenach KNG, tyle ile było łapek w górę pod poprzednim filmem podzielone na 10. Tak jest. Dlatego to warto dawać łapkę w górę. Nie jest takie skomplikowane, jak może się wydawać. Tutaj w ogóle nie trzeba doktoratów i nagroda wynosi 57,1 KNG i zwycięzcą jest Paweł Rywczak 4660. Paweł
Rywczak 4660. Gratuluję. Cena, którą Paweł podał, to $36 666, taka dziwna końcówka, a cena BTC z godziny 9 to było $36 680. Także no było naprawdę bardzo blisko. Gratulujemy. Proszę, zgłoś się do nas. Patrzę jeszcze tutaj. Ktoś się pyta, jak moja sprawa z WIBOR-em, ona utknęła w sądzie. To znaczy, to właśnie, bo już któryś raz widzę to pytanie, a nie odpowiadałam dlatego, że unikałam odpowiedzi. Ona czeka w sądzie na rozpoznanie, a wiemy, że w Polsce ten postulat, żeby sądy były wolne, jest naprawdę realizowany ze wszechmiar. I czy coś jeszcze mamy, Łukasz, bo to już kończymy 4. kwadrans. Ja myślę, że musimy już kończyć, ale na sam koniec zostawiliśmy jedną z ciekawszych informacji. Tak, no bo jest konkurs, w ramach którego można wygrać Trezora, czyli portfel sprzętowy. Szczegóły tego konkursu są opisane na blogu. Wystarczy wejść na trade, na naszą stronę kangową i u góry, jak są te kafelki, które się zmieniają, jest właśnie informacja o konkursie, wystarczy kliknąć i wszystko będzie jasne. Zachęcamy do udziału w tym konkursie. Tutaj patrzę na Kamila. Dobrze powiedziałem? Czy coś jeszcze powinien dodać? Dziękuję, Kamil. Czy będzie staking Bitcoina? Pojawiło się jeszcze takie pytanie. No, ja muszę powiedzieć, pracujemy nad tym, żeby dostarczyć jak najwięcej różnych stakingów. Nie chcemy zdradzać szczegółów już teraz co do wszystkich, natomiast jeżeli tylko znajdziemy odpowiedni sposób na to, żeby zapewnić z jednej strony odpowiednie bezpieczeństwo, a z drugiej strony faktycznie jakieś dobre nagrody, to tak, oczywiście będziemy starali się taki staking mieć również u nas w ofercie. Tak. Właśnie to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Jeszcze raz tylko to powtórzmy. Powiedziałeś o tym w trakcie dzisiejszej audycji, że te stakingi nie biorą nowych tokenów znikąd. To nie jest tak, że my je drukujemy albo sobie po prostu rzucamy kostką, tylko to wynika z pewnego procesu, który musi być przez nas jakoś tam zwalidowany. Na koniec przypominam sobie, że powiedziałeś dzisiaj o rzucie kostką, że ktoś podał cenę tam 32 000 ileś tam dolarów, pewnie w wyniku rzutu kostką. Zastanawiam się, jak ta kostka musiała wyglądać w takim razie, ile musiała mieć krawędzi, ale... Wystarczy mieć 300-ścienne kostki na przykład i już możemy robić predykcję. Albo 30-ścienną, czy tam 36-ścienną. No tak. Tak naprawdę moglibyśmy mieć jedną kostkę, która ma 36 ścianek, a drugą kostkę, która ma 10 ścianek i ona stanowi iloczyn, czy coś takiego. Na przykład. Dobra, okrzyki wojenne na koniec. Ja niezmiennie BCK, czyli Bitcoin ciągle królem. Bitcoin pokazuje pazur. Tutaj prognozy, które są rzucane przez niektórych analityków, po prostu zatrważają mi, aż ciężko nawet powtarzać te kwoty, ale są po prostu zabójcze, więc Bitcoin ciągle królem. Myślę, że warto o tym pamiętać. Tak, a ja przypomnę, żeby używać odważnie Kangi i kryptowaluty, w skrócie WOKIK, i tymi okrzykami żegnamy wszystkich tych, którzy nas oglądali. Pamiętajcie, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6, a my widzimy się w sobotę podczas Kanga No Comments. 6 to super odcinek, a 1 zmarnowaliście moje godzinę mojego życia, 4 kwadranse i mam najgorsze myśli w głowie. Tak. Dzięki, Łukasz, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dziękuję, Sławku. Hej. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.